Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Lustro życia. Pewnego dnia w Królestwie Życia z Akademii Życia wyszło dwóch młodzieńców. Szli w tym samym kierunku, bo tam były ich domy i rozmawiali ze sobą. Widać było, że było im bardzo wesoło. Coś rozbudziło ich ciekawość, zainteresowanie, może atrakcję do czegoś. Więc bajarz, czyli ja, przybliżyłem się do nich i zacząłem słuchać, o czym rozmawiają. Słuchaj, ten wykład dzisiaj na temat życia był wspaniały, powiedział wyższy chłopak. No tak, faktycznie mnie się też podobał, bo właściwie przyszło mi na myśl zadać w ogóle pytanie życiu. Kogo ja potrzebuję w swoim środowisku, otoczeniu? Z kim ja mam się spotykać tak na dobrą sprawę w ramach tego, kim jestem? No i co? Już wiesz? No tak. Właściwie to ciekawi mnie, interesuje matematyka. Chciałbym pewno w przyszłości zostać matematykiem, więc chodzę do różnych klubów matematycznych, spotykam się z osobami, które tak jak ja kochają matematykę. Właściwie to potrzebuję, by tak na dobrą sprawę poznać, doznać, doświadczyć, przeżyć, zrealizować i spełnić się w sumie w niej. Zastanawiam się, czy to się faktycznie zdarzy w moim życiu? Że ja faktycznie będę tym matematykiem? A ty kim chcesz zostać w przyszłości? Z jakich osób chcesz, żeby złożyło się twoje środowisko, otoczenie? Gdzie chcesz mieszkać? Wiesz, ja to lubię ludzi uczyć, dzielić się wiedzą. Wiesz, chciałbym właściwie spotykać takich, którzy chcą się ode mnie uczyć. Widzisz. Czyli kompletnie masz inne zainteresowania niż ja, ale to oczywistość, no bo przecież jest różnorodność na świecie, rzekł ten niższy chłopiec, mężczyzna, młodzieniec. Tak, to jest prawda. Rzeczywiście otaczamy się tymi, którzy mają prawo nam dawać odbicia właściwe. Są dla nas takimi lustrami życia. I w oparciu o nich właśnie poznajemy coś, doznajemy, doświadczamy, realizujemy i spełniamy się w życiu. Tak, dlatego ten wykład dzisiaj w Akademii Życia był fantastyczny. Uświadomił mi, że dużo wcześniej mogę nawet zadać pytanie, kto by to miał być w moim środowisku i otoczeniu. No, to fakt. I tak szli, dalej szli, rozmawiali ciągle na ten sam temat, ale ta droga i ta rozmowa utkwiła im w głowach. Skończyli obaj z wyróżnieniem Akademię Życia i rozstali się. Po prostu ich drogi rozeszły się. Ale po wielu latach spotkali się ponownie i pamiętając tą rozmowę, jeden drugiego zapytał: co robisz w życiu? No, zostałem matematykiem. Mam doktorat z matematyki i właściwie
otoczyłem się takimi ludźmi, którzy byli dla mnie takimi lustrami, dawali mi takie odbicie, by tak się zdarzyło i stało. Nawet zamieszkałem w takim miasteczku, gdzie burmistrz któregoś dnia powiedział, że to jest szczególne miasteczko, ponieważ 70% osób, które tam mieszkają, ma powiązania, związek w różnych dziedzinach życia z matematyką, więc nawet miasteczko wybrałem takie. A ty co robisz? Ja zostałem na uczelni i otaczam się mądrymi osobami, które tak jak ja studiują różne dyscypliny życia. Uczę studentów i sam się każdego dnia też dokształcam. Jeżdżę po kraju i też za granicę. Uczę się, ale też uczę innych. No widzisz, czyli zasadne było to, co nam wtedy powiedział wykładowca w Akademii Życia. Każdy z nas może zadać pytanie, kim, czym w przyszłości chce się otoczyć, w jakim środowisku chce być, do czego to zmierza, jaki jest tego cel, by tak było. I wtedy człowiek w jakimś sensie zna swoje przyszłe życie. No tak, no wiesz, akurat my należeliśmy do takich osób, które wiedziały, co chcą zrobić w życiu, ale w życiu ma prawo być różnie. Po prostu mają prawo być osoby, które są bez świadomości aż tak długoterminowej. Tak, to prawda, powiedział ten niższy, ale równocześnie z dnia na dzień przychodzą jednak pytania i odpowiedzi. Lustro życia, czyli to, w oparciu o kogo i co się odbijamy w świetle tego, kim chcemy w przyszłości być. Dziękuję. Cześć Wam.